Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam Was na kanale sklepu Tank Models TV. No jak widzicie, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie niemiecki czołg rozpoznawczy Panzerkampfwagen 2 Aus L Luchs w późnej wersji produkcyjnej, czyli mniej więcej tu trzeba liczyć, że jest to 1944 rok. Producentem modelu jest firma Border, model oczywiście w skali 1:35. On ukrywa się pod numerem katalogowym BT, czyli to jest skrót od Border Tanks 018. Tutaj widzimy, o właśnie, tego nie zauważyłem wcześniej. Ten model na Artboxie to jest model z 9 Panzer Division, front wschodni 1944. To, że front zachodni, przepraszam, no to możemy się zorientować po Shermanie, chociaż niekoniecznie. Wojska sowieckie też otrzymywały różnego typu, różne wersje Shermanów. Tak prezentuje się bok. Mamy tutaj po prostu, no właśnie ten z Artboxu, 9 Dywizja Pancerna, front zachodni, 1944. Tutaj najprawdopodobniej jest to pierwsza kompania czołgów rozpoznawczych, tak samo 1944, jak i również tutaj mamy czołg w malowaniu z Normandii, 44 rok. Co mamy z drugiej strony? Z drugiej strony mamy oczywiście rendery 3D ukazujące, że możemy wykonać sobie wnętrze wieży razem z wyposażeniem oczywiście, czyli z dodatkowymi magazynkami, zasobnikami różnego typu. Mamy spory zestaw też blaszek fototrawionych, co widzimy właśnie zaznaczone na żółto. Wentylator mamy tak samo, możemy wskazać. No ale posłuchajcie, Panzer 2 w 1944 roku, no to trochę brzmi dość dziwnie. Teraz tak, wersja właśnie L, czyli Luchs, ryś, bo wszystkie ryśki to fajne chłopaki, został zaprojektowany jako szybki i mały pojazd zwiadowczy, wyposażony w zawieszenie z drążkiem skrętnym i dużymi, zachodzącymi na siebie kołami jezdnymi, które zapewniły właśnie ryśkowi doskonałe osiągi w terenie. Bardzo szerokie gąsienice, bardzo były ogniwa ciasno ułożone. No i tu trzeba zwrócić uwagę, że koło napędzające jest na zewnątrz, napędza gąsienicę, tak? Teraz tak, ile załogi było? No posłuchajcie, w tak małym czołgu było aż 4 osoby. Ta załoga składała się z dowódcy, strzelca, kierowcy i radiooperatora, która obsługiwała ten czołg. W sumie wyprodukowano tylko 100 czołgów Luchsów, w dwóch wersjach, wczesna oczywiście i późna. Były one produkowane przez, o rany, jak ja to zapamiętałem, Maschinenfabrik Augsburg, Nürnberg, MAN. Ale z tego co pamiętam, też czytałem, że to był Daimler-Benz i MAN. I produkcja rozpoczęła się od września 1943 roku, czyli tak praktycznie dopiero rozpoczynano, do stycznia 1944 roku. No i na tym koniec. 100 była i tak dalej. Jakie on miał w ogóle wymiary, ten czołg? Więc długość, oczywiście bez lufy, tu były 4,63 m, szerokość praktycznie 2,5 metra, wysokość 2,20 m, grubość pancerza, jaki on miał, to 30 mm z przodu, 20 po bokach, 10 mm góra, czyli tutaj strop wieży, jak i również kadłuba. Co miał za silnik, posłuchajcie? No oczywiście był to silnik Maybacha HL66P
o mocy 180 koni mechanicznych, 6-cylindrowy oczywiście silnik. A jeżeli chodzi o zasięg, to wszędzie jest podawane w milach, więc to jest zasięg 161 mil. I tutaj też większość źródeł podaje, że były to 96 mil. Posłuchajcie, jak to jest przełajowe, tak? Czyli po prostu w terenie nieutwardzonym, tak? Czyli przez pola i łąki. One były po prostu w tym momencie miał 96 mil. I teraz tak, jeżeli chodzi o uzbrojenie Luchsa, to na początku wydaje się, że jest bardzo mizerne, ale proszę zwrócić uwagę, jakie on miał przeznaczenie. Był to czołg rozpoznawczy i był on uzbrojony w jeden karabin automatyczny KWK 38L 55 20 mm, czyli działko przeciwlotnicze szybkostrzelne i w jeden karabin maszynowy MG34 o kalibrze 7,92 mm. Oczywiście posiadał również zapas amunicji i na przykład miał 320 sztuk amunicji do działka 20 mm i także 2250 sztuk amunicji do karabinu maszynowego MG34. Czyli powiem Wam, że ten czołg, te czołgi, jeżeli wyruszały na zwiat, powiem Wam, więc jak dorwały na przykład kolumnę wojsk Wehrmachtu w ogóle, ale nie uzbrojonych w czołgi, ale na przykład w samochody pancerne, samochody, no to mogły zasiać niezłą, po prostu mogły rzeźnię zrobić, powiem szczerze, ponieważ działko 20 mm to rozwalało wszystko to, co nie było pancer trójką, tylko wszystko to, co poniżej, czyli transportery, samochody, znaczy w ogóle transportery tak kołowo-gąsienicowe po prostu szły w piach. No nie mówiąc już o piechocie, ale ją zwalczano za pomocą na pewno MG34. Dobra, posłuchajcie, bardzo ciekawy model czołgu. Myślę, że czołg warty znalezienia się w kolekcji. Do tej pory, powiem Wam, nie widziałem, żeby ktoś go wyprodukował w 7.2, a nie, może coś, nie, były prototypy, prototypowe czołgi były w 7.2, czyli oznaczone VK. Jeżeli chodzi o 3.5, to z tego co kojarzę jest tylko i wyłącznie Mirage, jeżeli się mylę, w tej skali 1.35, a jeżeli chodzi o Luchsa w 7.2, to z tego co pamiętam kilka ładnych lat temu, ja nie wiem czy nie jest 10 lat temu, pojawił się Luchs od firmy Model Trans, od Petera Pola Przybyłki i za który dostał nagrodę Model Fana. Tak, chyba tak się nazywa ta nagroda. No ale dobra, posłuchajcie, ja tu gadu, a walizki po peronie. Oglądamy, co jest w pudełku ze starszym Ryśkiem w środku. No i mamy tak, oczywiście instrukcje, bo jak żeby inaczej. No i mamy teraz tak, raz, dwa, 3, 4, 5, 6. No i takie dwie małe rameczki. A ja sobie te ramki odłożę na bok. Może małe. Tutaj. No i co tutaj jest? Pozwolicie, że zjadę z kamerą, ale nie, najpierw może obejrzymy sobie właśnie instrukcję. No jak zauważyliście, Border do pewnych modeli nie udostępniał niczym IBG żadnych informacji dotyczących broni pancernej i co sklejamy, tak? Nie było, szukajcie w internecie. I teraz tak, tu mamy spis zawartości, jaki powinniśmy znaleźć w pudełku, czyli mamy dwie ramki takie, jedna ramka taka, jedna taka, coś tutaj chyba... Ach, bo ta ramka powinna być chyba połączona, a ona jest oddzielnie, tak? I dlatego mi wyszło 5. No mamy oczywiście dwa zestawy, tutaj posłuchajcie, blaszek, kalkomanie i niestety model nie posiada metalowej lufy.
No, powiem Wam, że szkoda. Etapy sklejania, duża instrukcja jeszcze w tym formacie, czyli standardowym, a nie w takim, jak już Border zaczął wydawać. Kolejne etapy, duże strony, matowy papier kredowy, całe szczęście, że matowy. Powiem Wam, bardzo duże obrazki w instrukcji, więc tutaj ktoś, kto nosi okulary, nie będzie musiał się dopatrywać, w którym miejscu, tylko widać z odległości przynajmniej 30 cm. Fajnie to jest zrobione. Część gąsienic układu jezdnego mamy oczywiście w paskach, większych lub mniejszych, a jeżeli chodzi o pojedyncze ogniwa, to tylko i wyłącznie one znajdują się na kole napędowym, jak i również kole napinającym. Dużo drobnych elementów. No, ten czołg naprawdę miał dużo takich elementów zewnętrznych i tu dochodzą nam jeszcze blaszki fototrawione. No, tutaj mamy na przykład wentylację. I one, powiem Wam, robią dużą robotę. Fajnie, że elementy fototrawione są zaznaczone na żółto. Tutaj jest tak samo, ale na niebiesko. Tak trochę dziwnie jakoś. Chyba że to nie jest element fototrawiony. No tutaj mamy element fototrawiony na niebiesko, zaznaczony tu na żółto. Taki miszmasz. No i tutaj właśnie, powiem Wam, to mi się rzuciło w oko. A mianowicie, jak mamy kanistry 20-litrowe, proszę bardzo, to mamy również blaszkę, którą między dwie połowy tego kanistra wkładamy i ona wygląda idealnie tak jak ten szef dookoła oczywiście kanistra. Oddzielnie mamy też wklejany, posłuchajcie, korek. Zwróćcie uwagę, gdzie to jest? Tutaj. Oddzielnie mamy korek, uchwyty. No i powiem Wam, że to wygląda naprawdę bardzo, bardzo zacnie, bardzo fajnie. Nie lubię tego słowa zacnie. Bardzo fajnie, bardzo profesjonalnie. Te kanistry mimo skali 35, jak dobrze się pomaluje, delikatnie wyeksploatuje, to praktycznie na fotografii mogą wyjść jak żywe, tak? Czyli 1:1. Opcja druga, aha, tutaj mamy, posłuchajcie, do poszczególnych numerów czołgów mamy skrzynie dodatkowe, więc te skrzynie w zależności od wersji, drewniane skrzynie, przepraszam, więc je nakładamy w różnych miejscach właśnie na czołgu. Czy tu mamy też opcję? Chyba nie, to jest już obligatoryjnie, chociaż tu mamy jedną skrzynię, tutaj drugą, jedną, drugą i tu mamy jeszcze na boki. No powiem Wam, tych skrzynek jest sporo. Wieża, elementy wnętrza wieży sobie wklejamy. Tutaj na zewnętrzne wyposażenie. No niestety działko jest bez metalowej lufy, o czym już wspominałem, ale mamy bardzo fajną tu właśnie antenę, która, nie wiem jak ta dokładnie się antena nazywa, w każdym razie na pewno dalekiego zasięgu jakaś antena, on ma zresztą chyba 3 anteny. Tu mamy opcje różnego typu, widzę, że możemy mieć otwarty włas i widoczny środek, tutaj zamykamy, widocznie ktoś nie chce po prostu środka pokazywać. No i oczywiście malowanie. No właśnie, malowanie. A jak już malowanie, to proszę bardzo, są zestawy farb akrylowe od Ammo by Mick Jimeneza z serii Atom lub śmierdziuchy, czyli lakiery od AK Interactive z serii Real Color. Tutaj mamy 3 kolory bazowe do malowania, czyli mamy Olive Green, Dunkelgelb, Dark Yellow, tak zwany Red Brown, czyli Rot Brown, oliwka zielona. Tu mamy oczywiście rale podane i jeżeli chodzi o rale, właśnie zerkniemy sobie, tu mamy Olive Green, to jest 6003, tu mamy, posłuchajcie, 6011. Więc powiem Wam tak, jeżeli chodzi o czołg, jakie tutaj nam podano malowania właśnie, czyli mamy 603, czyli to jest z zestawu, posłuchajcie, do zestawu tego standardowego Ammo by Mick Jimeneza,
te, które Wam prezentowałem. No i tutaj mamy różnego typu wersje właśnie malowania. Tych farb tutaj jest, powiem Wam, się bardzo dużo pojawiło, bo mamy tak, no oczywiście, tu mamy tak, olive green, no tutaj mamy dalej dunkelgelb i chocolate brown, no to jest akurat znana farba też jest chocolate brown, proszę bardzo, rod brown, dunkelgelb, więc powiem Wam szczerze, że tu mamy 43-44, a tu jest 44, czyli mógł być ten bazowy kolor, jak on się nazywa? Olive green, mógł być troszeczkę inny, jeżeli chodzi o 44, 45 rok. No i już wracam do Was, odwiesiłem farbę. No i mamy bardzo fajnie wszystko pokazane. Co prawda tych rzutów może jest, no tylko dwa są, posłuchajcie. Nie postarał się tutaj border, ale w następnych wydaniach modeli już pokazuje z wszystkich stron tak naprawdę łącznie z górą. Dobrze, to teraz sobie wezmę, no właśnie, blaszka. Tutaj widzimy jedną, już nie chcę rozrywać tej folii. Pod spodem mamy siatki właśnie widoczne, a tutaj te elementy do kanistrów. No i oczywiście mamy raz, dwa, trzy do trzech wersji modeli. No i mamy hacking, to znaczy tutaj są krzyże, tak? No to sobie to odkładamy i obniżamy kamerę. No i zacznę od tych najmniejszych. To jest BB, a to jest BA. I to są oczywiście prezenty, które, no i tu mamy otwór, gdzie naklejamy sobie ten prezent. To są lewa, prawa zwinięte z boku, po prostu widzimy fajnie fakturę zwiniętego prezentu. Tutaj tak samo mamy, bardzo fajna rzecz, naprawdę to już jest standard, tak? Tu już nie ma się czym zachwycać, jeżeli chodzi o chińskie produkty. Tutaj jedynie może być zawód ten, że nie ma, posłuchajcie, metalowej lufy i dodatków żywicznych, więc to jest taki podstawowy standard chińskich modeli. No i powiem Wam, tutaj widzę, zaczyna się jazda bez trzymanki, to jest ramka C, tu mamy kosz na kanistry, mamy oczywiście ten kosz również w elementach fototrawionych, niesamowita ilość malutkich elementów. Następnie tutaj widzimy gaśnicę, magazynek, skrzynki amunicyjne, elementy błotników. Tutaj mamy klapy do skrzyń drewnianych razem z taką fakturą fajną. Błotniki. Ta rzecz 27, czyli podstawka do lewara. Część KWK 38L55 tutaj, czyli ta, co jest wewnątrz. Tu mamy skrzynię metalową, do której na pewno znajdziemy gdzieś klapy. A może już były, tylko ja przeoczyłem, nieważne. Są, w każdym razie można je otworzyć. Elementy do podwozia, do wentylacji silnika, klapy, narzędzia. Tutaj jest jeden z elementów właśnie lewara. No, po prostu standard wyprodukowanego modelu. Bardzo wysokiej jakości są te elementy. Nasi próbują podążać, mam nadzieję, bo niestety jeszcze jak się ostatnio przyglądałem, no to troszeczkę jeszcze brakuje. Teraz ramka B, bo tamta była C, border lux. No i tutaj mamy kolejne drobiazgi i jedną antenę widzimy. Element gąsienicy, tu jest druga antena, ale widzę, że ta antena jest położona, bo tu ma zaczep, ale ta też ma zaczep. Możliwe, że jest zaczepiona jak pionowo jest. Tak samo klapa do skrzynki drewnianej.
z imitacją takiego drewna. Co prawda tego drewna nie powinno widać, ale po prostu dużo lepiej się prezentuje wtedy taki element na modelu. Tutaj widzę kolejny element do działka. No tu mamy przód wieży, tak, razem z elementem właśnie i tu mamy jarzmo i osłonę jarzma działka, jak i również MG. Na odlewie żeliwnym osłaniającym wydech oczywiście jest, gdzie to jest, widać? Nie widać? Pojawiam się? Nie, o! I tutaj widzimy właśnie fakturę takiego odlewu żeliwnego. No, kolejna skrzynka. Dodatkowe ogniwo w formie osłony dodatkowego do pancerzenia. Bardzo dobry model. Kolejne ramki, te same, to są dwie ramki A. No i zawierają tutaj elementy podwozia, pozostałe anteny, elementy na kadłub, które naklejamy, ale głównie są związane z kadłubem. Tu jest jakiś element, nie wiem, czy to nie jest element do wnętrza wieży. Chyba tak, jako po prostu możliwe, że to jest... Nie będę tutaj domniemywał, że co to jest. Bardzo fajnie wykonane koła. Widzimy, że jest bardzo szerokie koło. Tutaj mamy koło, tak, to jest koło napędzające, a te gąsienice to nie są takie wcale cienkie, zwróćcie uwagę. No i tu mamy właśnie te kanistry, które sobie łączymy za pomocą blaszki. Dekielki, nie, to są boki skrzynek drewnianych. W ten sposób one tu mamy magazynki. Skrzynię, nie jestem w stanie rozczytać tego napisu, bo pamiętam, że z klientem staraliśmy się rozczytać. No, co tu jest napisane, niestety nie jesteśmy w stanie. Jest to napisane, ale nasze oczy już nie pozwalają, nawet przy szkle powiększającym 3,5 odpadamy. No i takie mamy ramki dwie. No i ostatnia torebka. Tu mamy kadłub, to jest ramka D. Tu mamy uchwyty, które wklejamy do oczywiście kanistrów, narzędzia, korba, łopata, radiostacja, klapy, elementy podwozia. Tutaj mamy siekierkę. Bardzo ładnie to jest wszystko wykonane. Tu mamy lampy. Z tym, że od drugiej strony i widzimy, że one nie mają tych kloszy takich metalowych osłaniających ze szparą. Może gdzieś je znajdziemy. O, są. Tu mamy te kapsle takie, powiedzmy, nakładane na reflektory osłaniające do po prostu kolumny marszowej. Powiem wam, że chciałbym z miłą chęcią takiego Luxa w 7.2. No była to straszna mała popierdółka ten model, ale na pewno by ciekawie wyglądał w kolekcji. No i mamy wannę tak zwaną, czyli dół kadłuba. Tak samo bardzo dobry detal, jeżeli chodzi o mocowanie, to jest fajnie, bo tutaj mamy do płaskiej powierzchni przymocowane. Chociaż nie wiem, czy, a nie, bo tutaj wkładamy kolejne elementy, więc tutaj producenci zrobili w ten sposób, ponieważ tu jest taka faza, gdzie wchodzi element górnej części kadłuba. Bardzo precyzyjnie wykonany, bardzo fajnie. Z tego, co się zorientowałem, w ogóle są tylko i wyłącznie dwa Luxy oryginalne. Jeden znajduje się w Bowington w Wielkiej Brytanii, a drugi znajduje się, nie pamiętam, nie pamiętam, we francuskim muzeum prywatnym, chyba to jest we Francji. Tam jest najprawdopodobniej wczesna wersja, ponieważ jest malowana jeszcze w kamuflaż dwubarwny, obowiązujący w 1943 roku. No i powiem wam, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o Luxa
Bardzo ciekawy model. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Posłuchajcie dalej. Jeżeli macie ochotę, możecie kanał wesprzeć. Konkretny film możecie wesprzeć. A jeżeli chodzi o wsparcie, to albo przez YouTube'a, albo przez Patronite'a. Linki będziecie mieli oczywiście pod filmem, jak i również na filmie. Mam nadzieję, że model Wam się podobał. Mam nadzieję, że ten model Was zachęcił do zakupu. Nie jest to drogi model jak na 3.5. Zapraszam do sklepu. Link bezpośrednio do tego modelu, jak i również innych modeli Bordera znajdziecie w opisie filmu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.